Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś zajmę się takim dość tajemniczym, kontrowersyjnym, według niektórych nawet mistycznym tematem, czyli legendą, która krąży jeszcze wśród wielu rowerzystów, czyli kupując łańcuch, kupując kasetę, musimy dobrać ich twardość do siebie, tak aby twardy łańcuch nie zużywał miękkiej kasety i na odwrót twarda kaseta nie zużywała miękkiego łańcucha. I opowiem Wam, jak to wygląda z mojej perspektywy. Możecie się ze mną zgadzać, możecie się ze mną nie zgadzać. Będę czekał na Wasze opinie w komentarzach, no ale powiem Wam krok po kroku, jak to wygląda. I zacznę od tego, co podaje każdy producent łańcucha. Na opakowaniu mamy podaną informację, do ilu rzędów na kasecie jest przeznaczony łańcuch i tego proponowałbym się trzymać. Można oczywiście kombinować, założyć na przykład węższy łańcuch, czyli do kasety 9-rzędowej założymy łańcuch 10-rzędowy. Powinno to działać, aczkolwiek lepiej trzymać się tego, co podaje producent. Shimano też rozgranicza na przykład w łańcuchach szosowych to, czy jest on przystosowany do korby 2- czy 3-rzędowej. Shimano również przy niektórych łańcuchach, nie przy wszystkich, rozdziela również, czy łańcuch jest przystosowany do grup szosowych czy górskich. Przy niektórych tak podają, przy niektórych łańcuchy są uniwersalne. Producenci również chwalą się tym, czym pokryte są zewnętrzne oraz wewnętrzne płytki łańcucha. Może być to po prostu stal nierdzewna, nie pokryta niczym. Ta powierzchnia może być chromowana, niklowana, cynkowana. No, są różne sposoby, aby te płytki przykryć. Czy jest to stanowi jakąś dużą różnicę? No, może być tak, że lepsze wykończenie będzie zapobiegało rdzewieniu łańcucha. Do samej pracy łańcucha podczas pedałowania nie ma to aż takiego specjalnego znaczenia, z tego względu, że łańcuch i tak z zębatkami się za bardzo nie styka. Robią to tylko piny tutaj, te, które łączą łańcuch, i wykończenie tych pinów jak najbardziej może mieć wpływ na to, jak łańcuch działa. Natomiast producenci raczej nie chwalą się tym, że zalecają konkretny łańcuch do konkretnej kasety. Oczywiście tutaj na opakowaniu tego łańcucha mam napisane grupa XTR, XT, SLX, czyli do tych grup teoretycznie jest przeznaczony ten łańcuch. Natomiast wchodząc na stronę Shimano, znajdując tabelkę z kompatybilnością różnych części, można dowiedzieć się, że tak naprawdę Shimano do napędów 10-rzędowych, niezależnie od tego, jakiej kasety użyjemy, zaleca cały przekrój swoich łańcuchów, również 10-rzędowych. Nie ma to znaczenia, jakiej grupy będzie ten łańcuch, jakiej grupy będzie kaseta. I również z wypowiedzi przedstawiciela firmy SRAM, gdzieś dotarłem do tej wypowiedzi, on również odżegnywał się od tego, że są twarde łańcuchy, twarde kasety, miękkie itd., że nie ma to aż takiego znaczenia. Bardziej można patrzeć na to, jak są wykonane, czym powleczone oraz jak wykonane są stworznie, czyli tutaj te piny łączące poszczególne ogniwa, ponieważ to one mają wpływ na to, jak szybko łańcuch będzie się rozciągał. W zasadzie łańcuch się nie rozciąga, to też jest inna sprawa. Same tutaj te płytki absolutnie się nie rozciągają. Jedyne co tutaj w tych pinach wewnętrznych, ta powierzchnia może się ścierać szybciej bądź wolniej, ale to też nie znaczy, że zakładając jakiś tańszy łańcuch do droższej kasety, łańcuch się będzie wyciągał szybciej. Będzie się wyciągał szybciej z tego względu, że będzie po prostu gorzej wykonany. I jeżeli tylko będziecie pilnować tego, aby łańcuch się nadmiernie nie wyciągnął, o czym opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków, wtedy nie będzie tak naprawdę jakiegoś wielkiego ryzyka, że łańcuch będzie niszczył kasetę czy na odwrót. Bo tak naprawdę to wyciągnięty łańcuch, nadmiernie wyciągnięty łańcuch będzie w przyspieszonym tempie ścierał zębatki w kasecie. Jako taki przykład i dowód na to, że ta teoria o twardości łańcuchów i kaset nie ma tak naprawdę racji bytu, podam fakt, że Shimano kasety XTR, czyli tej topowej górskiej grupy, zębatki tej kasety robi z różnych materiałów. Najmniejsze są stalowe, później są tytanowe i te największe są aluminiowe. Natomiast w tańszych kasetach zazwyczaj wszystkie zębatki są stalowe. No i można byłoby powiedzieć faktycznie stal, tytan, aluminium, no te elementy, te materiały na pewno różnią się w jakiś sposób twardością, potencjalnie szybkością ścierania się, no ale czy tak czy owak, Shimano i tak podaje, że ten łańcuch się nadaje do XTR, XT
i do SLX-a, tak jak już mówiłem wcześniej. Także nie wygląda na to, żeby Shimano się specjalnie przejmowało tym, że mamy te tytanowe czy aluminiowe zębatki i koniecznie musimy używać łańcucha z grupy XTR. Inni producenci łańcuchów, chociażby Connex czy SRAM, również nie podają za bardzo takich informacji, aby koniecznie patrzeć na to, jaki łańcuch do jakiej kasety będziemy dobierać. Tak naprawdę różnią się one, tak jak już mówiłem wcześniej, wykonaniem i oczywiście ceną. I tutaj też jako taki przykład podam sytuację z roweru mojej dziewczyny. Tam był założony jakiś bardzo tani, prosty łańcuch Shimano klasy Acera Alivio, kosztujący około 25 zł. On się wyciągnął po jakichś 800, może 1000 km, czyli relatywnie bardzo szybko, a był smarowany i czyszczony regularnie i moja dziewczyna nie startuje w żadnych zawodach, więc to była normalna, zwykła miejska i podmiejska jazda. Natomiast po założeniu łańcucha 2 razy droższego, który kosztował około 50 zł z grupy SLX, XT mniej więcej, tak oznaczanym przez Shimano, okazało się, że ten łańcuch wytrzymał dużo dłużej, ona nadal na nim jeździ, przejechała na nim już prawie 2000 km, łańcuch się jeszcze nie wyciągnął, więc no, wychodzi na to, że jednak te droższe łańcuchy działają dłużej z tego właśnie względu, że wyciągają się trochę wolniej niż te tańsze. Także moim zdaniem nie ma sensu wierzyć tej teorii o twardości łańcucha i kasety. Moim zdaniem, jeżeli kupujecie łańcuch, kupujecie kasetę, kupcie łańcuch najlepszy, na jaki Was stać. Powinien wystarczyć na dłużej. No jeżeli chodzi o kasety, to zazwyczaj ta różnica będzie polegała na tym, że te droższe, lepsze kasety będą po prostu lżejsze, właśnie jakość samego rodzaju materiału tych zębatek, także tam jeszcze jakieś pająki się pojawiają aluminiowe, które wpływają na wagę takich zębatek. Natomiast jeżeli chodzi o samą klasę, tego aż tak bym nie patrzył. Natomiast jeżeli macie ograniczony budżet, czy tak czy owak proponowałbym kupić w takim przypadku trochę tańszą kasetę, a jednak droższy, lepszy łańcuch, który wystarczy Wam na dłużej i oczywiście w każdym przypadku dbałbym o to, aby łańcuch się nadmiernie nie wyciągnął, wymieniałbym go na czas, ewentualnie jeździł tą metodą na 3 łańcuchy, czyli miał 3 łańcuchy, je regularnie co kilkaset kilometrów wymieniał na kolejny, tak aby kaseta zużywała się wolniej, ale zużywała się wolniej nie ze względu na materiał, tylko właśnie ze względu na wyciągnięcie łańcucha. Ok, teraz jeszcze Wy dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze opinie na ten temat, jakie macie doświadczenia z droższymi, tańszymi łańcuchami oraz kasetami. Natomiast jeżeli ten odcinek Wam się podobał, będę bardzo wdzięczny za danie łapki w górę, za subskrybowanie kanału, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, hej!